KTM Duke 125, pa! Zaczynamy filmik, proszę Państwa. KTM Duke jest to synonim motocyklowego łobuza. Ale czy mały książę, czyli KTM Duke 125, posiada cechy swoich starszych braci? Przekonajmy się. Siemanko, witamy na kanale Mototox. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, to zachęcamy do subskrypcji. Mamy tu mnóstwo ciekawego materiału ze świata motoryzacji i nie tylko. Natomiast jeżeli szukacie swojej wymarzonej maszyny, zostawcie swoje dane w formularzu kontaktowym w opisie filmu. Skontaktuję się z Wami i porozmawiamy o motocyklach. W dzisiejszym odcinku Duke 125, czyli najmniejszy z wszystkich Duke'ów. KTM Duke od zawsze kojarzy się z takim motocyklowym draniem, łobuzem. Motocykliści, którzy biorą udział w reklamach KTM-a Duke'a, zawsze ubrani są w czarne stroje, czarne kaski, palą gumę na każdym skrzyżowaniu, jeżdżą na kole od świateł do świateł i tak trochę ten motocykl jest utożsamiany, czyli z takim właśnie motocyklem dla hardkorowców, z motocyklem z pazurem. No i rodzina Duke'ów powiększa się cały czas i od paru lat KTM wprowadził do swojej oferty również małe motocykle 125, motocykle 200 i motocykle 390. Czy te motocykle dają radę utrzymywać fason KTM Duke'a o tej poważnej pojemności? Zobaczmy, jakie cechy posiada ten motocykl i porównajmy go z największym konkurentem, czyli z Yamaha MT-125. Zobaczymy, który motocykl lepiej wybrać, który motocykl bardziej Was zainteresuje. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka maszyna wygląda genialnie. Nie ukrywajmy, te ostre kształty powodują, że motocykl nabiera temperamentu. Zobaczcie w ogóle, jak ta owiewka jest tutaj skonstruowana, ona praktycznie wpływa, przykrywa cały motocykl, ostre, zakończone kształty. Gdyby zahaczyć jakiegoś rowerzystę, to można mu rozerwać portki. No, wygląda to naprawdę mega, choć osobiście uważam, że model 2024 z tą dużą przednią owiewką troszeczkę utracił proporcje i ten przód zrobił się bardzo duży. Poprzedni model, w modelu 23, bardziej była widoczna rama, owiewka była mniejsza, no i jakby może nie to, że wyglądało to lepiej, ale wyglądało to troszeczkę inaczej. Ten model, czyli najnowszy model Duke'a 125, uważam, że dopracowany jest naprawdę w najmniejszym szczególe. Słuchajcie, jeżeli chodzi o całokształt, mamy tutaj naprawdę bardzo dobre komponenty. Zwróćcie sobie uwagę, że zbiornik paliwa jest metalowy. To, co bardzo mnie jara w tym motocyklu, mimo tego, że jest to 125, zobaczcie sobie, jak jest zrobiony subframe. Rama pomocnicza, która jest przytwierdzona do naszej stalowej ramy kratownicowej, wykonana jest całościowo z aluminium. Zobaczcie, te elementy, te przetłoczenia, czy to jest rewelacja. To jest jak z motocykli dużej pojemności, jak z Super Duke'a, czy jak z Super Adventure'a. Mega, naprawdę tutaj postarali się, żeby to wyglądało dobrze i no nie ma co ukrywać, że konstrukcyjnie to też jest nie lada wyczyn, żeby taki element przygotować. Podobnie zwróćcie uwagę sobie na wahacz. Wahacz aluminiowy, kształt wahacza jest bardzo skomplikowany. Na pewno produkcja tego wahacza pochłonęła niemałe środki oraz pochłonęła też niemało pracy. Świetnie wkomponowany amortyzator, który nie jest umiejscowiony osiowo, a bardziej jest przesunięty w prawą stronę motocykla. Pozwoliło to konstrukcyjnie wpasować w środek układ wydechowy i maksymalnie wykorzystać powierzchnię tego motocykla, żeby on był po prostu jak najbardziej skondensowany, jak najbardziej zbity. Fajną rzeczą z tej strony przy wahaczu jest to, że przez jego środek przechodzi nam łańcuch, więc jest to dość skomplikowany, dość zawiły i dość pokręcony element. Więc nie jest to wahacz, który jest rodem z motocykli chińskich, tylko naprawdę jest to według mnie konstrukcyjne, no może nie jakiś tam majstersztyk, ale bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście jeżeli chodzi o ramę, mamy tutaj ramę stalową, kratownicową. No tutaj może można byłoby się dla detalistów czepiać o jakieś może za duże spawy, czy ewentualnie nie jakąś tam super jakość wykonania, ale tutaj te elementy, o których wspomniałem, wyglądają i komponują się świetnie. Oczywiście serducho, silnik tego motocykla, czyli silnik 125 cm3, maksymalna możliwa moc, czyli 15 koni mechanicznych, około 11 Nm momentu obrotowego. Tu mamy już konstrukcję z normą Euro 5+, co charakterystyczne jest po dwóch sondach lambda przed i za. Tutaj oczywiście silnik jednocylindrowy, czterosuwowy,
z rozrządem i zaworami w głowicy. Tutaj nad silnikiem się nie ma co specjalnie rozczulać, to jest konstrukcja, która jest znana w KTM-ach, Duke'ach od bardzo dawna, więc nie zmieniło się to jakoś mocno. Oczywiście zostało to przystosowane pod normę Euro 5, Euro 5 Plus aktualnie, no i właściwie tyle. Natomiast zmienił się tutaj cała linia motocykla. Dostał ten motocykl nowe obręcze kół, bardzo ładne aluminiowe felgi oraz dostał ten motocykl nowe hamulce. Zwróćcie sobie uwagę, to jest tarcza 320 mm. To jest jak w motocyklach Supermoto, więc naprawdę tutaj siła hamowania musi być rewelacyjna. Podobnie jeżeli chodzi o zacisk, to radialnie montowany zacisk z czterotłoczkowymi zaciskami. Uważam, że przy masie 156 kg te hamulce naprawdę dają radę, robią mega robotę i tutaj faktycznie ta tarcza jest ogromna. Na pierwszy rzut oka można śmiać się, że wygląda jak w Buellu, która była montowana na zewnętrznym obrysie felgi, więc według mnie rewelacja. Zawieszenie, klasyczny Apex. Apex co prawda bez regulacji, ale upside down, czyli zawieszenie jakby z tą niską masą nieresorowaną, więc super. I jeżeli chodzi o tył, to też Apex, tutaj już z regulacją napięcia wstępnego sprężyny i skoki 150 przód i 150 tył, więc naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Elektronika. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żeby w tak małej pojemności motocyklu elektronika była tak zaawansowana. Wyobraźcie sobie, że ta 125 posiada 6-osiowy moduł IMU, który kontroluje położenie motocykla, czyli mamy tutaj cornering ABS, no i jakby system, który odpowiada za to, czy jesteśmy w złożeniu, w zakręcie i tak dalej. Więc to są naprawdę elementy, które stosowane są w motocyklach za dużo grubsze pieniądze, więc rewelacja. Oczywiście elektroniczna przepustnica, czyli kontrola trakcji, czyli dwa tryby jazdy, tryb Ride i tryb Rain. No wiadomo, tutaj nie ma sensu specjalnie mapować tego silnika, no bo 15 koni to raczej każdy sobie z tym poradzi. Tu chodzi bardziej chyba o tą poprawę bezpieczeństwa na śliskiej nawierzchni. I co jeszcze z ciekawostek? No oczywiście komunikacja z telefonem komórkowym, możliwość odpalenia nawigacji turn by turn, czyli tych informacji zakręt, zakręt, zakręt. Co ciekawe, pokażę Wam tutaj fajną rzecz. Uważam, że tutaj to jest zrobione bardzo dobrze, nie śmierdzi to w ogóle tanim plastikiem. To jest zrobione bardzo dobrze, to jest naprawdę bardzo przyjemne w dotyku i to wszystko fajnie funkcjonuje. I teraz zwróćcie sobie tutaj uwagę, to jest podświetlane, kosmos. Podobnie kill switch i guzik włączenia też jest podświetlany. To jest po prostu jak na 125 rewelacja. No i oczywiście jeżeli chodzi o wyświetlacz duży, czytelny, posiada wszystkie funkcje, podobnie jak w Duke'ach, te wszystkie tryby, właśnie tryb ABS, zwróćcie sobie uwagę, że można ustawić w trybie Supermoto. To jest taki fajna cecha dla typowego Duke'a, czyli dla osób, które lubią bardzo sportowo jeździć. Mamy taką możliwość wyłączenia ABS-u na tylne koło, czyli mocnym hamowaniem zarzucić sobie tylnym kołem, a ABS naprzód nam cały czas funkcjonuje. Więc rewelacja. Tu oczywiście bardzo fajne grafiki, zawsze KTM o to dba, więc wyświetlacz jest naprawdę, uważam, że super. Więc ta elektronika tutaj naprawdę daje radę. Oczywiście LEDowe światła z przodu, LEDowe światła z tyłu, LEDowe kierunkowskazy. Co ciekawe, tylna opona jest najszersza praktycznie z wszystkich 125 na rynku, jest to 150. Dla porównania w Yamaha mamy 140. Nie są to jakieś mega duże różnice, no ale ja wiadomo, są Więc jakby uważam, że ten motocykl jest naprawdę świetnie zrobiony. Nawet takie, słuchajcie, drobiazgi jak sety, czy tutaj takie elementy, one są pomalowane taką czarną matową farbą, to ma poprawiać przyczepność, żeby nogi nam się nie ślizgały, czyli to jest wielofunkcyjność jakby tego motocykla. Więc prawdę mówiąc, jak na motocykl, który można zakupić w świetnej cenie, bo teraz KTM-a Duke'a z zeszłego roku można kupić naprawdę, powiem Wam, w przedziale 22 000, to jest sporo taniej od MTK. Jak za tak wyposażony motocykl, to uważam, że to jest rewelacja. Wielu z Was oczywiście zapyta, a KTM, bla bla bla, będzie się psuł i co dalej? Słuchajcie, to są silniki sprawdzone. Nikt tutaj nie będzie czarował. Małe pojemności KTM produkowane są w fabryce Bajaja w Indiach. Tam tych motocykli sprzedaje się po prostu ogrom.
i KTM no jakby ma ten silnik na wskroś przetestowany. On przez parę lat, one kręcą dziesiątki tysięcy kilometrów i te ostatnie modele są już naprawdę dopracowane. Konsultowałem się w serwisie Moto46 tutaj z doradcami serwisowymi, jakie są bolączki tego motocykla, co najczęściej się zdarza, to mówią, że zdarzają się sytuacje, że przyjeżdża do nich nowy motocykl z niedużym przebiegiem, który nie chce odpalać. I oczywiście dla klienta, który wydał kasę, no może być to może wkurzać do granicy po prostu wściekłości, ale przyczyny są bardzo często błahe, ponieważ bardzo często po prostu pada świeca. Słuchajcie, mamy różną jakość paliwa na stacjach benzynowych, a częste odpalanie i gaszenie motocykla, nawet w garażu na chwilę, czy krótkie przejazdy, gdzie silnik się nie rozgrzewa, szczególnie jak jeździmy w różnych warunkach pogodowych, to jest zabójstwo dla świecy, więc tu czasami po prostu standardowa eksploatacja jest przyczyną tego, że coś z tym motocyklem się dzieje nie tak. Wiadomo, zaawansowane rozwiązania są często bardzo wrażliwe na inne warunki, czyli jak na jakość paliwa, czy na temperaturę. Więc tak naprawdę uważam, że ten motocykl, mimo tej elektroniki, można uznać za całkiem też poprawny co do tej awaryjności, czy właśnie tej bezawaryjności. Oczywiście zaraz jakby znajdzie się mnóstwo komentarzy, że padł mi silnik przy 50 tysiącach kilometrów i tak dalej. Natomiast no 50 tysięcy kilometrów jak na 125 to nie jest wcale tak mało, nie oszukujmy. Ale pytanie, jak przez te 50 tysięcy kilometrów motocykl był eksploatowany? Czy były serwisy olejowe robione? Czy olej był regularnie wymieniany, niezależnie od przebiegu co roku, czy ten olej był wymieniany, zrzucany? No i często odpowiedzi bywają różne, więc wszystko, jak to się mówi, jak dbasz, tak masz. Na szybko, porównując z największym konkurentem, nie ma co ukrywać, że KTM Duke 125 cechowany jest raczej dla osób młodych, raczej dla osób, które no, chciały mieć taki motocykl trochę ostrzejszy, trochę bardziej sportowy. Zobaczcie na te kształty. On jest naprawdę bardzo futurystyczny. Patrząc na Yamahę, Yamaha jest troszkę bardziej klasyczna, więc można powiedzieć, że Yamaha jest cechowana dla ogółu użytkowników, a KTM bardziej dla jednak użytkowników młodych, którzy chcą się troszkę wyróżnić. Osoby starsze no nie do końca chciałyby mieć aż tak ostry kształt motocykla i może woleliby troszeczkę klasyczne linie, ale na pewno jest to bardzo ważna rzecz dla KTM, aby u tych już najmłodszych użytkowników zaszczepić tą pasję do sportowej motoryzacji, do tego ready to race i do zarażenia tym swoim pomarańczowym stylem. No bo nie ma co ukrywać, każdy użytkownik KTM to powie, że jak się już raz w tą pomarańczę wdepnie, to już się gdzieś delikatnie cały czas ma to w sercu, powiedzmy, no bo KTM też jakby pod względem tych wszystkich gadżetów, tych pomarańczowych dodatków, ubrań, wszystkich power partsów, no jest w tym bardzo dobry i ludzie to po prostu kochają. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o zawirowania KTM w ostatnich czasach, słuchajcie, to jest kwestia tylko przejściowa, to jest kwestia tylko, podejrzewam, pół roku jakichś pewnych zawirowań. Oczywiście masa jakichś spekulacji w internecie, natomiast słuchajcie, sieć dealerska cały czas pracuje, serwisy cały czas funkcjonują. Tutaj absolutnie nie ma obaw. Taka marka jak KTM nie pozwoli sobie na jakieś takie tak kolosalne zawirowania, jak powiedzmy zamknięcie firmy. Tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Więc słuchajcie, jeżeli szukacie motocykla naprawdę technicznie świetnie zrobionego, bardzo dobrze jeżdżącego, o wbrew pozorom bardzo wygodnej pozycji, bo kanapa naprawdę w tym motocyklu jest komfortowa jak na małego nakeda, którego świetnie przerzuca się z zakrętu w zakręt o niskim środku ciężkości i o bardzo dobrej wadze. I o takim motocyklu, na którym osoba powiedzmy troszkę wyższa, typu nawet 1,80 m, 1,85 m, spokojnie się zmieści, bo ta przestrzeń tutaj na kolana jest naprawdę bardzo duża i nie macie prawka na motocykl lub macie prawko na jeden, to naprawdę KTM Duke jest bardzo warty rozważenia i myślę, że z spokojnym sumieniem mogę ten motocykl polecić. Także to tyle. Czekamy na pogodę, żebyśmy mogli w końcu potestować i co nieco Wam opowiedzieć z jakby wrażeń z jazdy. Natomiast to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie pytania, to piszcie w komentarzach i do następnego. Do zobaczenia.